Siemanko, z tej strony Aniu, witam cię serdecznie na kanale. Dostaliśmy informację, w zasadzie dostaliśmy już bohaterów do naszego menu. Mamy do nich dostęp, więc mamy tutaj zarówno Tandelyn, jak i Taleję. No i z racji takiej, że Tandelyn już się przyjrzeliśmy, to pora na Taleję. Pamiętajcie, że to nie jest poradnik, tylko takie pierwsze wrażenie. Prawdziwy poradnik do tych bohaterów będzie dostępny, gdy już zobaczę, jak działają na polu. Teraz po prostu sobie przejrzymy na szybko umiejętności i powiem wam, z kim połączyłbym właśnie Taleję. Oczywiście, że pierwsza myśl, która wam może przyjść do głowy, to Tandelyn. Chociaż ja tak naprawdę nie widzę tutaj aż tak dużych synergii między tymi bohaterkami, bo mamy tutaj niby szansę na tarczę 150 współczynnika, no i ta tarcza mogłaby być zwiększona o dodatkowe 20%, ale 20% ze 150 to jest naprawdę nic, więc ja bym sobie chyba darował nawet łączenie tych bohaterów ze względu na przebudzenie. I jedyne, co mnie może zastanawiać, dlaczego mogą być dobre razem, to umiejętność numer 2 u Talei, gdyż zadając obrażenia od umiejętności bohatera, Legion zyskuje ożywienie i schronienie plus 25% ataku i obrony na 3 sekundy. No i ta umiejętność może działać tak, że właśnie gdy nasz Legion zada obrażenia od umiejętności bohatera, zyskujemy ożywienie. Wiadomo, wpadamy w szał mniej więcej około 8, 10 do 12 sekund, zależy jak leży, ale umiejętność Tandelyn może działać tak, że będzie zadawać stałe obrażenia co 2 sekundy. No i póki co widzę właśnie te synergie jedynie w tej umiejętności u Talei. No bo tak jak mówiłem, 20% więcej tarczy ze 150 współczynnika to jest tak naprawdę nic. Ale wracając do naszej bohaterki, wizualnie mi się, powiem tak, bardzo podoba. Uważam, że ma coś takiego, że się wyróżnia na tle innych bohaterów. W sumie każdy bohater tutaj się wyróżnia moim zdaniem, nikt nie jest tak bardzo podobny do siebie, przy czym cechy na przykład danej rasy są zachowane, więc to jest na pewno na plus. W niektórych grach ci bohaterowie wszyscy wyglądają bardzo podobnie, nie można ich rozróżnić. Tak, mowa tutaj o Age of Empires Mobile, ale wróćmy do naszej tutaj Talejki. Umiejętność pierwsza zadaje obrażenia magiczne wybranemu Legionowi, mamy tutaj single target o współczynniku obrażeń 1600 i zyskujemy szaleństwo, które zwiększa nasze obrażenia o 15% na 5 sekund. Jeśli chodzi o magiczne obrażenia, to w tym momencie jest to największy współczynnik obrażeń w grze. Nasz Bertrand miał tutaj 1300, a na przebudzeniu miał 1500. No ale tutaj wśród kawalerii również pojawiły się obrażenia o współczynniku 1600 z niewielkim AoE, no ale wiecie, kawaleria nie będzie kastowała co chwilę tych umiejętności na takich większych wojnach, natomiast magowie, jak to magowie, będą mieli tutaj dystans, będą trzymali dystans, będą mieli czas, będą mieli miejsce, żeby po prostu używać tych umiejętności cały czas. Moje zdanie na temat tej umiejętności są takie, że naprawdę są spore obrażenia. Wiadomo, że na przykład Lidia tych obrażeń zada 2040 dwóm celom, gdy będzie miała pierwszą umiejętność na 5. poziomie, więc ogólnie te obrażenia będą mniejsze po stronie Talei, aczkolwiek jeśli chodzi o jeden cel, to wiadomo, te obrażenia będą dużo większe, gdyż w przypadku, gdy trafimy 2 cele, jeden cel otrzyma obrażenia o współczynniku 1020, bo tracimy 15%, gdy trafimy w 2 cele, więc jeden cel otrzyma tak naprawdę prawie 600 współczynnika obrażeń więcej, a to już są naprawdę spore cyfry. Umiejętność druga. Zadając obrażenia od umiejętności bohatera, Legion zyskuje ożywienie i schronienie. Otrzymujemy premię do ataku i obrony o wysokości 25% na 3 sekundy. No i tutaj musimy zadać właśnie obrażenia od umiejętności bohatera, żeby otrzymać ten bonus na 3 sekundy, ale możemy ograć tę umiejętność drzewkiem wsparcia, do którego Taleja ma dostęp. A jak to zrobić, już tutaj wam pokazuję. Mamy talent karzący. Podczas uzyskiwania uzdrowienia twój Legion zadaje obrażenia wybranemu Legionowi od umiejętności bohatera, więc powinno to triggerować ten talent, także na spokojnie będziecie mieli dostęp do tej umiejętności. Ten efekt można aktywować raz na 10 sekund. No i to uzdrowienie nie musi być od waszego Legionu, może być ogólnie. Nowy pupil będzie leczył, piaskowy jaszczur leczy, więc leczenia będzie naprawdę sporo. Na z opisu tutaj mamy, że wystarczy, że dostaniemy uzdrowienie
Więc powinno to tak działać, że po prostu dostajemy uzdrowienie, no i zadajemy obrażenia od bohatera, no i potem dostajemy premię do obrażeń, no i premię do obrony. A jeśli ten talent by nie działał z pupilami waszych sojuszników, to zawsze możecie dać sobie odrodzenie, które ma 10% szansy na uzyskanie uzdrowienia. No i ten efekt możemy aktywować raz na 5 sekund, więc 2 razy częściej niż karzący. Więc w drzewku wsparcia powinniśmy mieć mechanizm, który aktywuje drugą umiejętność Talei. Umiejętność numer 3. Magiczne legiony prowadzone przez tego bohatera zadają 20% więcej obrażeń magicznych oraz otrzymujemy odporność na wrogie ataki o wysokości 20%. Tę umiejętność można rozumieć na 2 sposoby, bo w opisie mamy, że zmniejszamy atak wroga o 20%, ale w efekcie mamy, że nasza odporność na wrogi atak się zwiększa o 20%. Ale podejrzewam, że po prostu ta umiejętność działa w ten sposób, że mamy stałą odporność na atak o wysokości 20%, a nie tak, że będziemy zmniejszali atak wroga o 8%, jak to ma na przykład miejsce u Kelly, która zmniejsza atak wroga poprzez efekt zamroczenia. U Talei ten efekt nie ma tutaj sekund, więc trwa cały czas, dlatego jestem wręcz przekonany, że będzie to stała odporność w Legionie. Więc ta bohaterka powinna być naprawdę dosyć wytrzymała. Umiejętność 4 jest pod zgromadzenia. Rozpoczynając zgromadzenie, Legion zyskuje 10% premii do ataku magicznego, a gdy zostanie trafionym normalnym atakiem, ma 20% szans na otrzymanie o 5, maksymalnie do 15% mniej obrażeń od normalnego ataku przez 5 sekund. Ja jakoś tej umiejętności póki co nie kupuję, ale zobaczymy w praktyce. Ale ogólnie te 3 pierwsze umiejętności są naprawdę solidne, pomimo faktu, że mamy tutaj obrażenia w single target. No i przebudzenie też jest dosyć zabawne. Podczas walki Legion ma 10% szans na uzyskanie tarczy. Współczynnik tarczy jest 150 na 5 sekund. Ta tarcza to jest naprawdę bardzo niewielka. 150 współczynnika tarczy to jest nic. Z talentu w drzewku magii mamy 200 współczynnika tarczy. No przebudzenie na pewno nie jest warte. Jeśli ktoś będzie chciał ją zrobić, to 5-5-5-1 wystarczy. A z kim byśmy mogli ją połączyć? Oczywiście wielu wam powie, że z Tandelyn. Podejrzewam, że będą działały, bo obie są dosyć mocne. Aczkolwiek tutaj moja teoria wchodzi teraz do gry. Uważam, że Taleję będziemy mogli połączyć spokojnie z Bertrandem. I dlaczego takie połączenie, a nie inne? Otóż ci bohaterowie mają naprawdę całkiem spore obrażenia z umiejętności wpadania w szał. I mają, co ciekawe, mnóstwo bonusów. Sam Bertrand z pierwszej umiejętności może zwiększyć nasze obrażenia o 15%. Z drugiej umiejętności, która jest powiązana z pierwszą, może zwiększyć te obrażenia o 30%, co już daje nam 45% więcej. Umiejętność numer 3 zwiększa nasz atak, co za tym idzie, zwiększa nasze obrażenia o 25%. No i umiejętność 4 może ten atak zwiększyć jeszcze o 15%. Więc łącznie nasz Bertrand może zwiększyć te obrażenia o 85%. Natomiast Taleja zwiększa nasze obrażenia o 15% z pierwszej umiejętności, o 25% z drugiej umiejętności, co jest już 40% ataku, 40% ofensywnych statystyk. No i umiejętność numer 3 również jest ofensywna, mamy dodatkowe 20%, co daje nam łącznie 60% umiejętności ofensywnych. Taleja plus Bertrand to jest łącznie 145% ofensywnych statystyk. Można doliczyć do tego nawet te 10% przenikania obrony, to będzie 155% ofensywnych statystyk, ale zostańmy póki co przy tych 144% statystyk. Policzmy sobie w ogóle obrażenia, jakie przebudzony Bertrand mógłby zadać w parze z Taleją. Oczywiście Taleja musi być tutaj pierwsza, gdyż szaleństwo zyskujemy po zadaniu obrażeń od umiejętności wpadania w szał. No i musimy zadać obrażenia od umiejętności bohatera, żeby zyskać kolejne procenty, z których Bertrand jako zastępca naprawdę będzie mógł skorzystać. Skoro wiemy, że sam Legion Bertranda może mieć nawet 145 ofensywnych procent statystyk, a na przebudzenia współczynnik obrażeń Bertranda to 1500, jeśli zwiększymy to 1500 o 145%, da nam to wynik 3675 współczynnika obrażeń za jednym razem. W czasie, gdy przebudzona Lilia z 1200 współczynnika obrażeń, trafiając w 3 cele, wtedy traci 30% obrażeń,
Łączne obrażenia takiej Lili będą wynosiły bez bonusów, tutaj od razu mówię, 2520 współczynnika obrażeń. Więc możemy uznać, że na papierze te procenty wyglądają ładnie, te cyferki wyglądają ładnie. No i co ciekawe, dodatkowo Taleja plus Bertrand, co jest bardzo ważnym elementem tej układanki. Bertrand ma 10% przenikania obrony. Kolejne procenty przenikania obrony możemy mieć z gwiazdek. Tutaj będzie 5% przenikania obrony u Bertranda, 5% przenikania obrony u Talei, więc łącznie mamy już 20% przenikania obrony. No i Taleja ma drzewko magii również. No i gdybyśmy wybrali u Talei magiczny sztorm, wtedy mielibyśmy dodatkowe plus 30% przenikania obrony celu, co jest naprawdę wygląda to solidnie na papierze. Tak jak mówię, jeszcze będą testy. Pamiętajcie, że to jest tylko taka spekulacja wstępna. Zobaczymy oczywiście, poczekamy na testy, dlatego nie traktujcie tego jak poradnik, tylko jako taką pogadankę. Jeśli chodzi o pupila, to tutaj wybór jest tylko jeden dla tej pary. Oczywiście cieniste baśniowe smoczydło, które jeszcze więcej wyciśnie z tych potężnych obrażeń. Cieniste baśniowe smoczydło może zwiększyć nasze obrażenia o dodatkowe niemalże 20% i ten bonus w połączeniu z kontynuacją może być tak naprawdę stały przy dobrych atrybutach. A jeśli chodzi o artefakt, to biegałbym tutaj z kulą mirażu, żeby jeszcze zwiększyć te obrażenia w single target. Kula mirażu ma naprawdę ogromne obrażenia w pojedynczy cel, w połączeniu z tymi wszystkimi bonusami, w połączeniu z tymi wszystkimi przenikaniami obrony. Nawet kula mirażu tutaj zyska drugie życie. Osobiście wstępnie ja bym widział tutaj parę Taleja Bertrand naprawdę jako taki mocny zawodnik na polu. No a jeśli chodzi o Tandelyn, to różnie możecie się łączyć. Widziałem tam głosy, żeby łączyć się z Lilią, widziałem głosy, żeby łączyć się z Teją, widziałem głosy, żeby łączyć się z Indis. Myślę, że każdy tutaj wybór tak naprawdę coś by wniósł. No i niekoniecznie myślę, że musimy łączyć tę dwójkę ze sobą. Ja będę w tym momencie kończył. Możecie napisać w komentarzu, z kim wy byście połączyli jedną, jak i drugą bohaterkę. Fajnie, jak taką odpowiedź jakoś uzasadnicie, może jakiś ciekawy pomysł nam wpadnie do głowy. Potem, gdy te bohaterki będą już dostępne w grze, żebyśmy mogli je odblokować i nimi pograć, to przetestujemy, zobaczymy, no i wybierzemy najlepsze pary, najlepsze połączenia, no i dopiero wtedy pokażą się poradniki zarówno do jednej, jak i drugiej bohaterki. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!